Następnie przykręciłem śruby. Te dwie tutaj od powietrzenia. Nie wiem, czy coś widzicie, ale o, tak to wygląda na miejscu. I co dalej? I teraz dokręcę to na moment. Serwisówka podaje 90 do 120 inch-pounds. To jest 10-17 do 13,56 Nm. Powiem tak, przykręcam na 13 Nm. Zaczynam od dziewiątki. Jest napisane. Tutaj naprawdę nie wolno z tym przegiąć. Różne serwisówki podawały, trochę tego musiałem poszukać, ale znalazłem. Nie ma co przeginać. Mamy 9. No i dobra. Do 13. Mamy metalowe, wszystko nie plastikowe, to można chyba. No, 12. 12,75. Tak wyszło. No jest to. Musi być. No dobra. Teraz przykręcone wszystko. Teraz musimy czekać, aż się to odpowietrzy, bo póki to się nie stanie, nie wolno przekręcać silnika, a top dead center mamy ustawiony tutaj. Musimy ustawić to w momencie, gdy wydech się będzie zamykał, a dolot otwierał, ten overlap. Wtedy tu będziemy mieli najniższy punkt na drugim cylindrze. Będzie się można za to wziąć. To widzę, że to mi tu trochę... O, jest. Elegancko. No to super. Ale w ogóle wszystko luźni. Ten też już się rusza, więc jesteśmy w domu. Fajnie, myślałem, że będę musiał czekać. Super, wszystko gotowe. Przechodzimy do drugiego garka. Dobra, no to co? Jedziemy z tą samą procedurą. Na tylnym cylindrze olej montażowy na sprężynki. Wszędzie tam nie chcemy, żeby to na sucho nam to śmigało. I oczywiście na czubki lasków popychaczy. No oleju tutaj nie ma co żałować. O, już tu poleciało. Kurde, tyle czyszczenia. Dobra, nakładamy olej. Oczywiście zanim przejdę dalej, powinienem ustawić cylinder. Więc spróbuję to jakoś zrobić. O, pomogę. Otwiera się wydech. Zamyka. O. Trochę cofnąć. Jeszcze raz przekręcimy.
zaobserwował przednie. Otwiera się wydechowy, zamyka się. O, dobra. Mamy to, są równo, więc jest ok. Jedziemy dalej. Tym razem spróbuję nagrać. Ostatnio się bałem, a poszło mi nieźle. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Słuchajcie, trzeba wjechać całym rockersem razem z odpowietrzeniem, ale później nie będę miał możliwości nałożenia Loctite'u tutaj, więc robię to zawczasu na tych dwóch śrubach, które są z tamtej strony. Staram się go tak nałożyć, żeby tam nic mi nie skapnęło w razie czego. Trochę go tak w gwinty. No, tak to muszę zrobić, bo nie chcę tu napaskudzić. Dobra. Mamy Loctite'cik. Teraz robimy tak. Wrzucamy te dwie śruby. Wrzucamy te dwie śruby, a wewnętrzna jeszcze trochę oleju miałem tutaj dać. Dalej daję trochę oleju tutaj, gdzie laski popychaczy są w tych gniazdach i tam, gdzie rockers dotyka sprężyn. Wiem, tam też jest. Daj. Dobra. Dobrze. No dobra. Dodatkowo, żeby tu przyjść z tym dalej, trzeba od razu włożyć to odpowietrzenie właściwie stroną. Dobra. Mam nadzieję, że z tymi krótszymi śrubkami to będzie łatwiejsze. No i co? Próba generalna, jak to się mówi. Tutaj jakoś tak to robiłem. Nie. A nie, to było jakoś tak. No, jest nieźle, jak te nie przeszkadzają. Dobra, ale jeszcze nie jesteśmy w domu. Jeszcze nie. No nie, nasze okno niedowierzane. Sprawdzamy, czy laski weszły na swoje miejsce. No i mamy rockersa w środku. Super. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, przyłapię śrubkę, jedną z tej strony, drugą tam z tyłu. Żeby już no się to jakoś tutaj pomału ustawiło. O-ring sprawdziłem wcześniej kilka razy, był na miejscu. To jest temat, o którym tu trzeba pilnować. Dobra, weźmy się za te śrubki. Zobaczmy, jak to sytuacja. Wycentrowanie tego bardzo pomaga, bo później po prostu gładko wchodzą te gwinty. Nie łapię tego całkiem, tak żeby jak jeszcze tym w miarę poruszać. Ale to wszystko dobrze ustawione, te gwinty jak czyste, to naprawdę super się to sprawdza.
Okay. Ostatnia śrubka. O szkur. O nie, zapomniałem, ale może jeszcze. O, w mordę zapomniałem o tej śrubie. Dobra. Muszę odkręcić wszystko trochę. No dobra, jak widzicie, kurde, w tym moim touringu to ból jest naprawdę. Tutaj z tą częścią i z pokrywką i no ciasno jest naprawdę. Okej, dobra. Dokręcamy śrubki. Przyłapujemy sobie z każdej strony. No. Dobra. Czekajcie. Tutaj można póki co 13 się bawić. No, zaraz zmienimy. Dobra, złapię z tamtej strony. Dobra. No i znowu musimy przejść przez cały proces odpowietrzenia, czyli około 40 minut. To jest już za 10:22. Pewnie nie odpalę dzisiaj sprzętu, bo wszyscy się pobudzili. Ale no tak jak mówię, trzeba przejść przez sekwencję dokręcenia. Jak tylko znajdę. Manual. Sekwencję dokręcenia. Nagrywa się? Dobra. Tu mamy tylny cylinder, więc jedziemy sobie od tamtej strony. 1, 2, 3, 4, czyli 1, 2, 3 i 4. No i dokręcamy, aż dotkną korpusu, aż rockers dotknie tej pokrywki dolnej, tej powierzchni obrabianej, o której mówiliśmy. No i jak to zrobię, to wrócę do Was. Ok. W międzyczasie, jak tutaj ten rockers się odpowietrza, a to co chwilę dokręcam, zajmę się tym i po prostu go ogarnę już, założę pokrywę. Według gościa, na którego filmie też bazowałem, przygotowywałem ten materiał. Nie jest to konieczne, ale on dawał trochę świeżego oleju na sprężyny. Myślę, że też to zrobię. Trochę tu pryskałem, trochę to było czyszczone wszystko, więc a pracuję w oleju, więc trochę oleju nie zaszkodzi. Dorobiłem się przez ten czas już smarowniczki jak należy.
Więc tam siurnę trochę tego oleju na jedną i na drugą sprężynę. I mam nadzieję, że to będzie wszystko ok. Teraz tak, weźmiemy sobie pokrywkę. Oczywiście miałem na myśli uszczelkę. Mam takie uszczelki tym razem. Ponoć są najlepsze i sprawdzają się. To nie jest jakiś ultra duży koszt. To zawsze to Ori. Temat jest taki, że tamte uszczelki, które miałem, no trochę poleżały w motocyklu, ale jakby nie były mocno zużyte, bo przecież nie jeździłem dużo w zimie, motocykl stał. No ale mimo wszystko daję nowe, jak to z uszczelnieniami bywa, to lepiej dawać nowe. Układamy uszczelkę na miejscu w odpowiednią stronę, sprawdzamy, czy tutaj wszystko się ułożyło jak należy. Jeśli tak, no to znaczy, że uszczelka jest dobrze ułożona. Dobra. W międzyczasie co jakieś 10 minut dokręcam tak delikatnie, 1/4, 1/2 obrotu, aż poczuję opór śruby od Rockersa. Trzeba to robić z wyczuciem, żeby to nie zaszaleć. To jest mój adapter, zaraz wam opowiem jego historię. Ostatnim razem jak to robiłem, miałem problem. Wiadomo, te adaptery w Polsce są dosyć drogie. Więc wymyśliłem sobie tak, kupiłem zestaw kluczy, tu nie ma dużych momentów, więc kupiłem takie klucze calowe, które były dość tanie. Wyprostowałem je na imadle sobie, tak żeby mieć kąt prosty. I używałem imbusa z drugiej strony, to były płaskooczkowe klucze. Używałem imbusa z drugiej strony o tym właśnie rozmiarze i to wszystko jako adapter posłużyło mi do klucza dynamometrycznego. Ale motałem się z tym trochę, denerwowało mnie to, luźne to było, więc kupiłem zwykłe imbusy metryczne. Zeszlifowałem trochę na szlifierce, wcisnąłem w klucz. Jeszcze dodatkowo to zostało zaspawane i teraz mam taki adapterek, który mam nadzieję się dobrze sprawdzi później. A wracając do uszczeleczki. Mamy uszczelkę. Teraz tak, musimy ją sobie ładnie tutaj ułożyć, wycentrować, żeby to ładnie spasiło. Ona zjeżdża, bo to wiadomo jest pod skosem. Przygotuję sobie śrubę. Przygotuję śruby, tutaj sobie położę je na podesty. Dobra. Przykładamy sobie temat. O. Tak. Dodatkowo idziemy z drugiej strony. Co jest? Puścimy ze dwa śrubaki. Dobra, się zamotałem ze śrubami. Ajajaj. Pora chyba późno się robi. Dobra, wpuszczamy ze 2 śruby z tej strony. Przyłapiemy delikatnie. Dobra.
się rzecz okropna. A jaka to rzecz, to dowiedzą się dzieci. Zachęcamy oczywiście do przeczytania całej bajki. Z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysławem Rosatim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowolski. Śrubki muszą swobodnie tu wchodzić. Dobra, wygląda to ok. Więc usiejemy wszystko i na niebieski będziemy wkręcać. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marek Grupa Polskie Składy Budowlane i PSB Profi, oferujący narzędzia remontowo-budowlane marki Hardy. Czas na fakty sportowe. Wojciech Marczyk. Trochę Loctite'u. A czy szczeliwa. Mówię, ten Loctite jakoś tak z przyzwyczajenia. Tyle czyszczenia, a teraz ajajaj. To samo z drugiej strony zrobimy. A powiem wam, że ta uszczelka chyba lepiej siadła niż tamta, którą miałem poprzednio z zestawu. Jak na razie w setach wynik 1-1 w trzeciej partii na prowadzeniu Zaksa 14-13, a w rywalizacji do 4 zwycięstw także 2-1 prowadzi zespół z Kędzierzyna-Koźla. Na koniec jeszcze PGNiG Superliga Piłkarzy Ręcznych. Pewne wygrane dziś lidera i wicelidera. Orlen Wisła Płock pokonała u siebie 32-24 Wybrzeże Gdańsk. Tak teraz przy tym, jak będziecie przyłapywać, to zawsze mówimy, pilnujcie tego, żeby tutaj to było jakoś równo, żeby nie było tego schodka. To później tak słabo wygląda, można powiedzieć. On to i tak zjedzie, bo tu jest skos, nie? Ale idealnie nie da się tego ustawić, zwłaszcza przy łapaniu później na moment. Ale jeśli możecie, to chociaż zacznijcie, tak żeby to równiutko było. Zrobię tą stronę. Gdybym chwilę temu włączył mikrofon, to byście mi na zdrowie krzyczeli w Szczecinie. Po prostu ściany się różnią. Mogę też to szczegółowo było moje kichnięcie. Ale my przez radio nic tutaj pan nie... Babuja, bo cześć, tabelki, tak. Macie chyba cześć. No naprawdę, tamta mi bardziej zjeżdżała, a tutaj wszystko tak jakby jakoś lepiej. Tu nie ma takiego schodka ekstra. No i w międzyczasie oczywiście kręcimy naszym adapterem Rockersa. Kolejne 10 minut minęło. Więc zgodnie z sekwencją też. Tutaj to dokręcam. Momentu aż poczuję opór. Żeby nie było to tutaj przedni. To już jesteśmy już blisko. Nie wolno tego za mocno dokręcać, bo jest cały czas naprężenie na laskach popychaczy, dopóki one się nie odpowietrzą. Więc no nie świrujemy, żeby ich nie pogiąć.